witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj temat myślę, że na czasie, bo będziemy rozmawiać o kwitnących wiśniach. Już niedługo sezon na nie i dlatego chciałam Wam przygotować listę miejsc wartych do zobaczenia właśnie w tym okresie w Busan. Ale zanim zacznę przedstawiać Wam miejsca warte do zobaczenia w tym okresie, porozmawiajmy na temat, kiedy zobaczyć te kwitnące wiśnie. Jak co roku przedstawiana jest specjalna mapa, gdzie są umiejscowione najważniejsze miasta, gdzie też warto zobaczyć kwitnące wiśnie oraz przybliżone daty full bloom, czyli pełnego rozkwitu. I tak jak ta mapa wskazuje, 23 marca to jest czas, kiedy będą kwitły wiśnie w Busanie w takim pełnym rozkwicie. Oczywiście pogoda lubi zaskakiwać i tak samo wiśnie, więc czasami zakwitają wcześniej, czasami później, ale ta przybliżona data to jest w Busan 23 marca. Seul troszeczkę później, około 2 tygodni aż, więc naprawdę organizując swoją wycieczkę możecie gdzieś wtrafić właśnie na kwitnące wiśnie. W kwietniu 1 jest taki dzień, gdzie prawdopodobnie zakwitną nasze wiśnie, a najwcześniej zapowiada się wyspa Jeju i tam kwitnące wiśnie będą 22 marca. Dobra, przejdźmy teraz do najważniejszego tematu, po co tutaj jesteście, czyli miejsca w Busan, które warto zobaczyć właśnie na te kwitnące wiśnie. I pierwsze miejsce, które mi się nasuwa z jednego bardzo ważnego powodu, bo wszyscy mają to miejsce ogólnie zapisane u siebie, jeżeli chodzi o najważniejsze miejsca do zwiedzania w Busan, to oczywiście Gwanali Most, Gwanam-daegyo i niedaleko tam znajduje się Namcheon-dong Blossom Street, Cherry Blossom Street. Jest to bardzo fajne miejsce i popularne właśnie jeżeli chodzi o zwiedzanie kwitnących wiśni. Co jest bardzo ciekawe, to właśnie umiejscowienie, że możemy uchwycić kwitnące wiśnie razem z mostem oraz z budynkami mieszkalnymi. Te budynki mieszkalne to taki stary typ budynków, które chyba mają około 10 pięter, przez co ten klimat jest też niesamowicie uroczy. I na przykład ja to miejsce zwiedzałam razem z moją grupą, bo nie wiem czy wiecie, ale jestem przewodniczką po mieście Busan oraz Gyeongju, więc serdecznie Was zapraszam do kontaktu, jeżeli jesteście zainteresowani ofertą, tutaj na maila albo wiadomości prywatnej. I kolejne miejsce, które warto zapisać sobie na kwitnące wiśnie, to jest oczywiście Oncheoncheon. Jest to rzeka, która graniczy pomiędzy Gwanali a Haeundae, ale ma też kategorii i kwitnące wiśnie, które po jednej pas kwitnących wiśni, starych drzew i po drugiej stronie także. Po środku płynie rzeka, można przechadzać się, robić zdjęcia. Jest bardzo dużo miejsca, przez co także nie musimy się jakoś specjalnie tłoczyć, ale musimy też pamiętać, że ta kategorii, czyli uliczka z kawiarniami, jest bardzo popularna i sporo osób decyduje się tam napić się kawy razem z widokiem na kwitnące wiśnie i trzeba się uzbroić jednak w cierpliwość i ostać swoje w kolejkach, ale za to mam kolejne miejsce, które na pewno by się Wam spodobało, jeżeli chcielibyście bardziej takiej romantycznej otoczki, bez dużej ilości ludzi. Co prawda nie ma tam pięknych kawiarni, gdzie można sobie wypić kawkę z widokiem na wiśnie, ale widok na same kwitnące wiśnie jest niesamowity. A czemu? Dlatego, że mamy rzekę, tak jak było w Oncheoncheon, ale ta rzeka jest
wąska, nie jest tak rozległa jak Oncheoncheon. Kolejna rzecz to jest to, że te wiśnie okalają tą rzekę, dzięki czemu mamy taki piękny widok jakby tunelu z wiśni. Niesamowity widok, piękne miejsce, do tego romantyczne mostki, a też nie jest to miejsce tak popularne wśród nie tylko turystów, ale też Koreańczyków, więc nie ma tak dużo ludzi. Więcej jest na przykład pracowników, dlatego wystrzegajcie się godzin między 11 a 1, bo wtedy jest czas Koreańczyków na lunch i wtedy też możecie się spodziewać większej ilości pracowników, którzy także chcą poddychać świeżym powietrzem, wypić kawę w kubku i pospacerować właśnie tą uliczką. Kolejne miejsce nie jest takie popularne i raczej nie znajdziecie go w typowych przewodnikach po Busanie, ale warto je odwiedzić, dlatego że mamy tutaj niepowtarzalny klimat. Stare budownictwo, dlatego że znajduje się to w starej dzielnicy Busanu, niedaleko stacji Gyeonggi i uliczka ta pnie się do góry razem z ulicą, która nie jest ruchliwa, więc tutaj nie powinno nam przeszkadzać to, że w okolicy są samochody, ale jest taki drewniany deptak, który właśnie się pnie do góry. Na dole właśnie jest to stare budownictwo, bo ta ścieżka jest usytuowana na takiej ala skarpie. Możemy właśnie chodzić z góry na dół, robić zdjęcia i jest niepowtarzalny też klimat, dlatego że kwitnące wiśnie w tym miejscu są starymi drzewami, przez to są bardzo dużymi drzewami, okalające właśnie ten deptak, przez to idziemy w takim tunelu z kwitnących wiśni. Do tego czasami jak zawieje wiatr, to wtedy te płatki tak ładnie latają między naszą głową, więc naprawdę widok jest niesamowity. Warto wtedy właśnie ubrać sobie sukienkę, porobić zdjęcia i zapisać sobie te wspomnienia w formie elektronicznej. Oh my! Przejdźmy do kolejnego miejsca. Znajduje się niedaleko właśnie tej uliczki i myślę, że to jest super pomysł, żeby sobie zaplanować najpierw tą uliczkę, a potem wybrać się na kawę do kawiarni i ta, która oferuje na dachu piękne drzewo z kwitnących wiśni. Kawiarnia ta znajduje się bardzo blisko uniwersytetu, więc sporo studentów i jednak trzeba odczekać na to przysłowiowe zrobienie zdjęcia, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość, tak samo jak na Oncheoncheon, ale myślę, że warto, jeżeli lubicie takie klimaty, to na pewno Wam się spodoba. Ostatnie miejsce w Busan, czyli Semak Ecological Park. Jest to miejsce, w którym także odbywa się festiwal z kwitnącymi wiśniami, więc jeżeli wtraficie na odpowiedni moment, to także możecie skorzystać z takiego festiwalu, który odbywa się na uliczce, która jest tak naprawdę specjalnym deptakiem dla osób, które chcą podziwiać te piękne kwiaty. Tam też warto na przykład na zachód słońca, wtedy mamy piękny widok z zachodem słońca. Jest to długa uliczka, więc sporo miejsca do spacerowania, ale także do jazdy rowerem, więc można też wypożyczyć rower niedaleko w parku. Jest specjalna wypożyczalnia, więc się także przejechać rowerami. Dobrze, jeszcze dwa ostatnie miejsca, które chciałabym Wam na zakończenie polecić, ale nie znajdują się one typowo w Busanie, ale już niedaleko poza Busan, czyli oczywiście Gyeongju. Gyeongju to ogólnie miasto pełne kwitnących wiśni, ale jest tam też uliczka z kwitnącymi wiśniami i to miejsce serdecznie Wam polecam, jeżeli także chcielibyście skorzystać z festiwalu, bo jest tam też festiwal kwitnących wiśni. Jedna tylko informacja, naprawdę dużo ludzi jest, więc trzeba się na to przygotować, ale jeżeli chcielibyście zwiedzić miasto, które ma ten niepowtarzalny, historyczny klimat z właśnie hanokami, z grobowcami, a do tego jeszcze kwitnące wiśnie plus magnolie. Tak, jedno z popularniejszych drzew w Korei, które kwitnie w tym także okresie, jest to drzewo magnolii, które
jest jedno z popularniejszych miejsc do zrobienia zdjęcia. Jeżeli oglądaliście mój ostatni film z Gyeongju, to już wiecie, które to miejsce. I oczywiście nie powinno zabraknąć nam Jinhae. Jinhae to jest najpopularniejsze miejsce w Korei na kwitnące wiśnie. Tak, chyba nie ma Koreańczyka, który właśnie nie chciałby się wybrać w to miejsce na kwitnące wiśnie. I tam pierwsze miejsce to oczywiście tor, nieużywany tor razem z pociągiem, który jest często pokazywany na zdjęciach. I drugim miejscem jest rzeka. Jak widzicie, już to jest trzecia rzeka w mojej liście miejsc, które warto zobaczyć w Busanie. I ta rzeka ogólnie idzie przez miasteczko, u góry są drzewa, okalają całą tą rzekę, więc klimat jest niesamowity, a dookoła jest deptak, gdzie można spacerować. Jeżeli byście chcieli się wybrać do tego miasta, to wiele wycieczek autokarami proponuje takie opcje, żeby pojechać specjalnie na kwitnące wiśnie, albo także wybrać się samochodem, tylko tutaj już jest problem z parkingami, więc trzeba jednak podejść do tych miejsc na piechotę. Kolejny minus to niestety ilość ludzi, bo to miejsce jest bardzo popularne, dlatego też bardzo dużo Koreańczyków, turystów się w to miejsce wybiera. Jeżeli chodzi o komunikację i autobusy albo pociągi, no to tu już niestety jest gorzej, jak to poza duże miasta wszystko robi się bardziej skomplikowane, a jeżeli właśnie chcielibyście dostać filmik ode mnie na temat trudności w zwiedzaniu Korei, dajcie znać w komentarzach. Ja z chęcią mogę Wam przygotować taki filmik w kolejnym filmie z tej serii, a tutaj chciałabym się z Wami już pożegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać także w komentarzach, które miejsce zapisalibyście na zwiedzanie właśnie kwitnących wiśni w Busanie. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Pa! Ja na przykład to miejsce zwiedzałam razem z moją grupą, bo tutaj chciałabym zrobić, jak to się mówi? Teraz zapomniałam, cholera. Więc trzeba się uzbroić w, jakby to powiedzieć,